Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Witamy serdecznie po raz kolejny na naszych cotygodniowych politycznych rozmowach. Witam Ciebie, Sławku. Witam Ciebie, Arturze, witam widzów. Dzisiaj sobie poruszymy temat, który się szybciorem zaczął. Chodzi o temat związany z Iranem i wojny izraelsko-amerykańsko-irańskiej. Jak zwał, tak zwał. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat i myślę, że wart jest poruszenia. Ja może na samym początku powiem takie moje spostrzeżenie, które działa na mnie, powiem szczerze, jak płachta na byka. To znaczy, ja z tą wojną Izrael-Iran czuję się troszeczkę nieswojo, dlatego że ja to odbieram w ten sposób, że po raz kolejny wciąga się Polskę i Polaków jako idiotów w kolejny konflikt. Ja wytłumaczę dlaczego. Chodzi mi o coś takiego. Polaków można bardzo łatwo podzielić. Po prostu trzeba wziąć dwóch wartych siebie, co się tłuką, i zapytać Polaka, po czyjej stoisz stronie. Taki mechanizm został zrobiony w przypadku potyczki, wojny, jak zwał, tak zwał, operacji specjalnej między Ukrainą a Rosją, gdzie w mojej ocenie jeden wart jest drugiego, bo jedni mordowali nas w Katyniu, drudzy na Wołyniu. Tak. No, różnica jest tylko taka, że mi się wydaje, że Rosjanie jeszcze w jakimś tam stopniu odnoszą się do Polaków z jakimś tam szacunkiem, Ukraińcy w ogóle. Tak. Natomiast między tych dwóch łotrów wstawiono Polaka biednego i zaczęto go bezczelnie pytać, po czyjej stoisz stronie. Tak? To znaczy pytanie... Jeśli nie zgadzała się z tak, czyli podobno to wtedy się manipulowało, pytanie, czy wolisz, nie wiem, gruźlicę czy sraczkę, tak? Po prostu. Natomiast no ci Polacy zaczęli się tam motać, jeden po tych, drugi po tych, i w ten sposób podzielono genialnie Polaków. Dlaczego ja mówię w przypadku Iranu o tej sytuacji związanej z Rosją i Ukrainą? Bo tutaj mamy to samo. Mamy kompletnie to samo. Bo jest dwóch łotrów w postaci, jeden to jest Izrael z Amerykanami, którzy próbują dyktować swoje warunki, i pomimo faktu, że dookoła Iranu państwa posiadają broń atomową, bo przecież i Amerykanie posiadają, bo przecież i Pakistan posiada, i podobno Izrael, bo Izrael nie mówi, czy ma, czy nie ma, ale zakłada się, że ma. Ma na pewno. No. Izrael już się przyznawał ostatnio do tego, tylko Izrael nie należy do tej organizacji międzynarodowej. Tak, oczywiście. No i teraz wiecie, i stawia się Iran i Izrael. I zaczyna się na Facebooku czy na Twitterach machać tekstem, że Polacy powinni stać po stronie Iranu na przykład, dlatego że w 1942 roku Iran schronił 120 000 Polaków, którzy uciekli z Syberii, tak?
No ja chciałbym wyprostować jedną rzecz, że po pierwsze to nie Iran przyjął tych Polaków, tylko protektorat brytyjski w Iranie. To jest pierwsza podstawowa rzecz, a po drugie wtedy nie było Iranu, tylko była Persja i to był kompletnie inny kraj, z inną kompletnie mentalnością. Jak ktoś nie wierzy, to niech popyta kobiet, które żyły przed 80 rokiem w Iranie, jak funkcjonował Iran, a po 80 roku. Jeśli ktoś twierdzi, że ten Iran jest taki sam, jaki był tamten Iran, no to zachęcam, żeby założył sobie na szyję krzyżyk i przeszedł się po ulicach Teheranu, tak? No znów ktoś będzie tłumaczył, że tu nie chodzi o państwo, tu chodzi o biednych ludzi. Wiecie, w przypadku Ukrainy taka sama śpiewka była, a zapewniam was, że prawie nie zawsze mordowało OUN-UPA Polaków, tylko sąsiedzi mordowali. I w Iranie tak samo sąsiedzi równie dobrze by ciebie posłali na szafot, gdzie jest kara śmierci. Ja nie mówię, po czyjej stronie stoję, po prostu mówię, że czuję się z tym po prostu nieswojo, kiedy między dwóch łotrów wsadza się, bo jedni warci drugich są, tak naprawdę, a wsadza się, załóżmy, biednego Polaka i się każe, żeby on opowiadał się, po czyjej stronie stoi. To jest takie moje pierwsze spostrzeżenie. Nie wiem, Sławku, jakie ty masz spostrzeżenie na ten temat tej całej agresji irańsko-amerykańsko-izraelskiej, czy jak to zwał tam, nie? Powiem ci, jaka jest moja opinia, tylko muszę tutaj od razu zaznaczyć, że jest to moja opinia i niektóre rzeczy będę mógł poprzeć faktami, niektóre nie. Mhm. Otóż ja uważam, że dobrze wiemy to, o czym rozmawialiśmy. Ameryka traci swoją dominację, jeśli chodzi o dolara. Dolar nie na darmo się nazywa petrodolarem. Petrodolar dlatego, że za dolarem stoi tylko i wyłącznie ropa naftowa. Na pewno nie stoją żadne kruszce, które mogłyby wzmocnić tę walutę. I teraz tak długo jak wszystkie państwa, cała Ziemia rozlicza się właśnie w dolarach, tak długo Ameryka ma praktycznie darmowe pieniądze, bo może sobie drukować tego ile chce i tą całą inflację mogą zamieść sobie pod dywan i mogą sobie zniwelować ją poprzez naciąganie, poprzez manipulowanie ceną baryłki ropy. I teraz dobrze wiemy również, że to państwo, czyli Izrael, ma bardzo duże wpływy w Ameryce, no a Izrael stoi za pieniędzmi i tak naprawdę wszystkie, i to nie tylko w Ameryce, ale może nie wszystkie, ale większość tych najważniejszych pozycji w korporacjach, w bankowości zajmują właśnie obywatele pochodzenia izraelskiego. Widzimy tutaj wspólny mianownik i wspólne interesy. Ameryka broni się przed upadkiem dolara, natomiast Izrael chce poszerzyć swoją strefę wpływów. I teraz, jeśli chodzi o to, dlaczego to powstało, ja tylko mówię to w sensie takim, że to jest wspólny mianownik i dlatego po prostu oni się połączyli ze sobą. Izrael bardzo mocno zawsze polegał na Ameryce. Bez Ameryki Izrael tak naprawdę moim zdaniem nie istnieje, dlatego że nie miałby broni w ogóle. Pamiętajmy, wejdę ci w słowo, pamiętajmy o tym, że w Ameryce mieszka więcej mieszkańców tego właśnie wyznania niż w całym Izraelu, tak? Bo mieszka ich tam ponad 6 milionów, prawda? Tak, dokładnie. I w momencie, kiedy my prześledzimy na przykład całą historię tego, co się działo od końca II wojny światowej aż do teraz, w jaki sposób ta broń była przemycana na Bliski Wschód, to wtedy zobaczymy, że tak naprawdę Ameryka stała się ogromnym dostawcą właśnie broni do Izraela. Izrael tak naprawdę uzbroił się dzięki Ameryce. I teraz tak, jeżeli chcecie źródła do tego, mogę wam podać. Ja w każdym razie nie mam ich pod ręką, ale ja pamiętam, czytałem takie bardzo fajne publikacje i oglądałem fajne filmy na ten temat. I teraz to, o czym ty mówiłeś, Arturze, jeśli chodzi o to, po czyjej jesteś stronie. Wszystkie te wydarzenia, które się odbywają tam, one, tak jak powiedziałeś, Arturze, są grubymi nićmi szyte, to jest po pierwsze, a po drugie, jeszcze nie wiadomo, co tak naprawdę się dzieje, bo do mnie dochodzą informacje, że tak naprawdę w Izraelu zablokowano możliwość, i to pod karą bardzo dotkliwe sankcje są prawne,
jeżeli ktoś chciałby wysyłać jakieś filmiki albo jakiekolwiek recenzje, czy po prostu wideo z tego, co się dzieje w Izraelu. Ponoć Tel Awiw został dość mocno zbombardowany. Ja nie mówię, że został zniszczony, ale niektóre budynki zostały zbombardowane. Izrael do tego się nie przyznaje. Dokładnie tak jak Rosja nie przyznawała się do porażek, choćby na przykład z tą jednostką flagową Moskwa, tak, na Morzu Czarnym. Bardzo długo się nie przyznawali, dopiero jak zatopili ją, no to już nie mieli wyjścia. Nie wiem, czy to się rozwinie tak samo tutaj, w tym przypadku. W każdym razie jest jakaś tam blokada i jest jakaś tam cenzura na przekazywanie informacji i dodatkowo jeszcze, Arturze, to, o czym rozmawialiśmy i to dzisiaj rano, no niestety, ale Izrael będzie chciał wciągnąć w tą wojnę możliwie najwięcej państw, dlatego że, tak jak już wspominaliśmy o tym, Izrael mówił, że Iran jest nie zagrożeniem i to ogromnym zagrożeniem, ale również i Turcja jest zagrożeniem. I z tego też względu, pamiętasz, co ja ci podesłałem i to też dzisiaj rano, ja się zastanawiałem nad tym, w jaki sposób Turcję można by było wciągnąć w ten konflikt. Nie? Ty wspominałeś coś, że Turcja tak naprawdę no, była w tym NATO, bo była, ale ja uważam, że to jest całkiem inny temat. Ja uważam, że tu chodziło o ten szlak przemytowy opium z Afganistanu do USA. On się odbywał poprzez właśnie bazy w Turcji, dlatego Turcja musiała być w NATO, żeby tam swobodnie lądowały sobie samoloty natowskie, czyli amerykańskie, tak? A ty mówiłeś coś takiego, że Turcja do NATO się tak naprawdę no nie za bardzo jest zżyta z tym NATO. No i ja widzę, dlaczego miałoby tak być, dlatego że no, oni pomimo tego, że blisko Europy, ale zawsze od Europy byli kulturowo bardzo daleko. No i co się okazuje? Dzisiaj przeczytałem informację taką, że ponoć Izrael i USA mają dozbrajać Kurdów. To jest ta ta grupa etniczna, która nie ma swojego państwa, ale czują się narodem i mają ich dozbrajać i wysyłać na Iran. I Turcja już zapowiedziała, że jeżeli do czegoś takiego dojdzie, to Turcja się włączy w to i na pewno będzie interweniowała ze względu na to, że nie pozwoli sobie, żeby na jej terenie powstała jakaś grupa rebeliantów, prawda? I proszę zwrócić uwagę, bo ja zmierzam do tego, że proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób to się rozwija. Na początku bombardujemy Iran, tak, i to wojska izraelsko-amerykańskie, tak, wołamy jeszcze posiłki i zastanawia mnie to, dlaczego oni tak wołają po te posiłki, dlaczego tak wysyłają takie wiadomości, że będą musieli sprowadzić jeszcze więcej wojska. No przecież to miało pójść zgodnie z tym, co Trump mówi, miało pójść od tako 3-4 tygodnie do 4 tygodni. On powiedział, do 4 tygodni miała trwać ta interwencja i zastanawia mnie to. Otóż ja uważam, żeby tutaj nie rozgadywać się za bardzo, ja uważam, że ta operacja tam, ta interwencja w Iranie, ona nie idzie wcale tak, jak powinna pójść. I ja uważam, że tutaj nawet w interesie tych firm zbrojeniowych, za którymi, powtarzam, stoją też przedstawiciele Izraela, w ich interesie leży to, żeby wojny trwały jak najdłużej i żeby jak najwięcej pieniędzy na tym zarobić. Także ja uważam, że tak naprawdę no, możemy spodziewać się jeszcze eskalacji. No właśnie, widzisz, tak, no z firmami zbrojeniowymi jest jak z lekarzami, przecież w ich interesie też jest, firmy farmaceutyczne chcą, żeby jak najwięcej chorób było, bo wtedy będzie można je zwalczać. Oczywiście. Ja ci powiedziałem, że Turcja tak no nie za bardzo jest zżyta z tym NATO, bo Turcja kiedyś zagroziła, że nawet jest w stanie wyjść z NATO. Co więcej, problem pojawił się, bo Amerykanie na terenie Turcji przetrzymują pociski nuklearne i tutaj by zaczęły się schody. Pytanie moje jest troszeczkę inne, wiesz, Sławku, kto tutaj tak naprawdę w tym wszystkim pociąga za sznurki, bo to zaczyna się robić już komedia. Oficjalnie sytuacja jest taka, że Izrael nie przegrał nigdy żadnej wojny, nawet tam wojnę Jom Kippur, która była już na granicy i mieli przegrać, to wojska syryjskie wycofały się, dlatego że
Izrael zaczął broń atomową tam dozbrajać i bano się, że puści jakieś tam bombkę atomową na Syrię i dlatego odstąpiono od tego. No ale zobacz, dlaczego ja mówię, że to zaczyna się robić coraz większa komedia, bo media publiczne światowe zaczynają mówić o poważnej porażce Trumpa w tym wszystkim, bo to nie idzie tak, jak powinno pójść, nie tym torem to idzie. Co więcej, najśmieszniejszą rzeczą jest to, że w chwili obecnej gorącą pomoc w wojnie z Iranem zaoferowała Ukraina. To już jest w ogóle absurdem kompletnym, że oni nagle będą się włączać do wojny z Iranem po stronie amerykańskiej, no nie? Co więcej, bardzo ciekawy artykuł sobie przeczytałem swojego czasu. Przeczytałem coś takiego, że coraz więcej Iran oczywiście wystrzelił rakiety, a Stany Zjednoczone, co dla mnie jest dziwne, żeby, wiesz, no Trump się nagle kajał przed Załęskim, proszą Ukrainę o pomoc, tak? Jest ciekawie powiedziane w mediach, że to teraz Ukraina stawia Amerykanom warunki. Stawia im warunki, że oczywiście oni są w stanie udostępnić drony, oddać drony, które posiadają do walki z Iranem, ale w zamian za to Amerykanie mieliby im oddać pociski do patriotów, no nie? To jest też bardzo ciekawe i takie niby Ukraina stawia warunki. A Ukraina, nawet Załęski przecież tam na portalach jakichś tam społecznościowych, czy Twitterach, czy gdzieś zaangażował się bardzo. Nawet te komunikaty ukraińskie są pisane po irańsku, po persku, więc tam jest napisane, że to wszystko za to, że Iran pomagał Rosji w sumie w produkcji broni przeciwko Ukrainie. Natomiast ja tylko jeszcze, zaraz dam Ci dojść do słowa, natomiast mnie po prostu zastanawia, kto tu tak naprawdę w tym całym układzie, tak jak powiedziałem, pociąga za sznurki. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie pogrzebałem troszeczkę w informacjach pokazywanych przez Washington Post. No i tam między innymi podano dużo ciekawostek, bo tam podano coś takiego, że między innymi po stronie, to jest najlepsze jajo, po stronie Izraela rzekomo stanęła Al-Kaida, to jest raz. To jest ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa jest to, że również podano, że wcześniej, zanim ta wojna się rozpoczęła, to niejako przymuszono Trumpa do rozpoczęcia tej wojny, a Arabia Saudyjska, bo tu wspomniałeś o petrodolarze. Petrodolar został zrobiony właśnie dla Arabii Saudyjskiej. I teraz Arabia Saudyjska wcale nie ma ochoty korzystać z dolara i woli przejść do Brexitu. Przepraszam, nie do Brexitu, tylko do państw BRICS. Do BRICS, tak. Przepraszam, bo mi się te słówka pomyliły. I tutaj na przykład Washington Post podał coś takiego, że Arabia Saudyjska potajemnie lobbowała z militarnym atakiem na Iran, chociaż publicznie deklarowała to poparcie dla działań pokojowych. I między innymi właśnie z Arabii Saudyjskiej książę Mohammed ibn Salam miał wielokrotnie podobno naciskać na prezydenta Stanów Zjednoczonych, na Donalda Trumpa, aby podjął działania zbrojne i miał skłaniać właśnie do ataku na Iran. Tak przynajmniej podał Washington Post. To jest też ciekawe. Ciekawe jest to, że pojawiają się jacyś dziwni negocjatorzy, kosmiczni, egzotyczni, no bo na przykład Indonezja zgłosiła się, że będzie negocjatorem w tym konflikcie Iran-Izrael. To też jest bardzo ciekawe. I w ogóle Indonezja to jest bardzo ciekawe państwo, bo to jest państwo, które posiada najwięcej muzułmanów na świecie. Najwięcej muzułmanów nie jest wcale w krajach Bliskiego Wschodu, tylko w Indonezji, która ma 160 chyba milionów, przy czym 90 parę procent to są muzułmanie. Żadne państwo arabskie tylu nie ma muzułmanów, co Indonezja, która jest, nie wiem, kompletnie w innej części świata, no nie? Ale pytanie, które mi się rodzi, wiesz, Sławek, to jest takie, że jak ci się wydaje, czy Izrael w ogóle, twoim zdaniem, ma moralne prawo blokować ten program nuklearny Iranu, skoro sam posiada tą broń atomową? Sam posiada ją nielegalnie. I tutaj trzeba powiedzieć, bo ja oglądałem wiele filmów, przeszperałem wiele informacji i mówi się o tym, że Izrael tak naprawdę pozyskał uran w sposób nielegalny, dlatego że wykradł pewną część tego uranu
elektrowni jądrowych w USA i przemycili to łodziami podwodnymi, a inna teoria jeszcze mówi, i mówię, to jest teoria, dlatego że o tym mówili sami Żydzi i to przekazywali informacje w filmie, na który się powoływałem jeszcze wcześniej. Ja go na Ramblu widziałem, oczywiście on został ocenzurowany na YouTubie, ale bardzo fajny film. W każdym razie druga teoria mówi taka, że ponoć w tam chyba 60 roku, w 60 którymś około 200 ton uranu płynęło do Włoch i na Morzu Śródziemnym po prostu został ten okręt został zaatakowany i został po prostu ten uran wykradziony i został przemieszczony do Izraela. Ale odpowiadając na twoje pytanie, czy ma moralne jakieś usprawiedliwienie i czy ma moralne jakieś tam wymówki na to, żeby po prostu grozić, czy posiadać tam broń atomową, czy odgrażać się, żeby zablokować Iranowi posiadanie broni atomowej. Artur, ja znowu powołam się tutaj na książkę Wojciecha Sumlińskiego i dr Ewy Kurek i jeżeli przeczytacie ją, to zrozumiecie, że w przypadku Izraela żadna moralność, żadna etyka się nie liczy. Tam się liczy cel i cel uświęca środki i taka będzie moja odpowiedź. To nie jest ważne, co oni, czy mają moralne, czy nie, bo ja uważam, tak odpowiadając krótko, nie mają takiego prawa moralnego i nie powinni w ogóle żądać od nikogo, od żadnego państwa, żeby tworzyło swoją broń nuklearną, skoro oni sami posiadają ją nielegalnie. Także ja tak uważam, ale to ja mówię, to jest moja opinia. Natomiast jeśli chodzi, bo ja, wiesz, no, tak jak zawsze powtarzam, moja i twoja opinia liczy się na tyle, na ile jesteśmy w stanie ją poprzeć dowodami, a jeżeli my nie mamy dowodów na pewne rzeczy, no to możemy sobie gdybać, tak jak ty to mówisz, gdybologię możemy sobie uprawiać, tak? Ja w każdym razie troszeczkę wybiegam w przyszłość i staram się przewidzieć, co z tego może wyniknąć, dlatego że ja uważam, że ten konflikt jest znacznie bardziej poważny niż konflikt w Ukrainie, znacznie bardziej. I on będzie miał znacznie większe zasięg będzie miał i wpływ na całą ziemię niż to, co się dzieje na Ukrainie. Ale na ten temat do tego jeszcze też przejdziemy. Słuchaj, Arturze, zastanówmy się teraz nad tym, bo wiesz, co mnie nurtuje? Jedno pytanie. Kto stanie po stronie Iranu? Nie wiem, czy czytałeś informacje odnośnie tego, jak wypowiadają się Chiny na temat tego konfliktu, jak wypowiada się Rosja i jak wypowiadają się inne państwa. No, India należy oczywiście też do państwa BRICS, tak samo jak i RPA i Brazylia. No ja nie słyszałem jeszcze takich komentarzy odnośnie tej wojny ze strony Brazylii czy RPA, natomiast Chiny, Rosja na pewno się wypowiadały. Jak myślisz, czy Iran będzie mógł liczyć na pomoc ze strony Chin i Rosji, czy raczej nie? To znaczy, wiesz co, ja ci powiem jedną podstawową rzecz. Ja osobiście przeczytałem troszeczkę artykułów na temat różnych wojen dotyczących Iranu i oficjalnie się mówi, że Iran jest to państwo nie do zdobycia przez wzgląd na kwestie geograficzne. To pamiętajmy o tym, więc oni mogą sobie strzelać i postrzelać i tak dalej. Ale teraz, jeżeli ty zadajesz pytanie, kto stanie po stronie Iranu, no to najczęściej słuchacz by oczekiwał, że ja w tej chwili zacznę rzucać otwartymi państwami. Natomiast ja być może cię troszeczkę zaskoczę, bo widzisz, tak jak rzekomo Al-Kaida stanęła po stronie Izraela, to Iran może liczyć na innych sojuszników przede wszystkim. Na jakich to sojuszników mógłby liczyć Iran? Przede wszystkim w mojej ocenie na Hezbollah z Libanu, to jest po pierwsze. Hezbollah jest w sumie najpotężniejszą milicją, która wspierana była cały czas przez Iran. W związku z tym oni są w stanie się odwdzięczyć, bo oni posiadają dziesiątki tysięcy rakiet skierowanych w stronę Izraela. To po pierwsze. Po drugie, sojusznikiem na pewno byłby Hamas.
w strefie Gazy, bym powiedział, bo chociaż relacje z Iranem, Hamasu były przez historię zmienne, no to Iran zawsze wspierał ich finansowo i militarnie, więc oni też de facto stanęliby w mojej ocenie po stronie Iranu. Szyickie milicje Iraku, tak? Tutaj jest to bardzo ciekawa sprawa, bo Kurdowie żyją na granicy Iraku, Turcji i tak dalej, więc te wszystkie szyickie milicje w Iraku mogłyby trochę też zamieszania robić, czy weźmy sobie Ansar Allah, Huti w Jemenie, prawda? To jest też taki ruch, który był wspierany przez Iran. Iran bardzo często wspierał wiele ruchów. To są tacy, bym powiedział, najbliżsi sojusznicy Iranu, ale to są tacy albo wojskowi, albo półwojskowi. Natomiast jeżeli miałbym stawiać na państwa, które są w stanie stanąć po stronie Iranu, to w mojej ocenie na pewno byłaby to Rosja, to jest moje zdanie, która byłaby w stanie wspierać, bo przecież Iran wspierał Rosję, bo oni mają współpracę wojskową z Iranem. Oni oczywiście mają swoje problemy w postaci Ukrainy, tak, ale mają wspólne interesy też przeciwko wpływom USA. No i prawdopodobnie też mają wsparcie technologiczne, wywiadowcze czy dyplomatyczne. Poza tym chciałbym Ci powiedzieć taką jeszcze jedną rzecz, to co już nadmieniłem zanim się połączyliśmy, no to sytuacja jest tego typu, że Iran powiedział, że każdy statek, który przekroczy cieśninę Ormus, zostanie zestrzelony z wyjątkiem jednostek chińskich. W związku z powyższym, jeżeli z wyjątkiem jednostek chińskich, jeżeli mamy BRICS i jeżeli mamy Chiny i jeżeli mamy Iran, tak, no to w tym przypadku jest to sytuacja, w mojej ocenie Chiny właśnie są najciekawszym rozgrywającym w tych wszystkich wojnach. Dlatego, że oni mają tą swoją zasadę Konfucjusza, że czekaj cierpliwie nad brzegiem rzeki, aż woda przyniesie ciało twojego wroga. I oni nie odzywają się, ale jak się odezwą, to będzie źle. Bo jeżeli na dzień dzisiejszy mamy drugą najpotężniejszą armię świata w postaci Rosji, która ma potężny problem, żeby dojść do Kijowa, tak? Albo mamy pierwszą najpotężniejszą armię Stanów Zjednoczonych, która ponosi w jakimś tam stopniu różne klęski w tym konflikcie, bo nie tak miało to być, no to w mojej ocenie tym czarnym koniem są Chiny, które tak naprawdę mogą się odezwać. A zobaczmy, że Iran też stara się wciągnąć jak najwięcej państw w ten cały konflikt. Dzisiaj podano, bo my nagrywamy to w czwartek, pójdzie to oczywiście w niedzielę, tak, że tam zbombardowano lotnisko w tej enklawie Azerbejdżanu. Wcześniej, że rakiety posłano na Cypr, może nie na Cypr, ile bardziej na te jednostki brytyjskie. Bo tam są dwie strefy wojskowe na Cyprze brytyjskie, więc tam posłano. Co więcej, też parę dni temu, zaraz po wybuchu konfliktu, no to tam była właśnie ta sytuacja, że RAF oświadczył, brytyjski RAF, że będzie chronił tych brytyjskich baz na Bliskim Wschodzie. No RAF to w ogóle jest ciekawe lotnictwo, bo ja tylko wam przypomnę jedną podstawową rzecz, że jak u nas było powstanie warszawskie w 1944 roku, to RAF w ogóle nie chciał absolutnie robić zrzutów dla powstańców. Jedynymi pilotami, którzy działali w strukturach RAF-u i którzy robili zrzuty w powstaniu warszawskim, to byli piloci z RPA, którzy robili zrzuty dla polskich powstańców, bo oni działali w strukturach RAF-u. Natomiast de facto RAF nie miał najmniejszej ochoty nawet powstańcom pomagać. A teraz RAF podobno ma się brać, wplątywać w ochronę wszystkich baz na Bliskim Wschodzie, więc no... Artur, zatrzymajmy się tutaj, dlatego że wiele wątków poruszyłeś. Ja najpierw, wiesz co, skomentuję zaangażowanie Al-Kaidy w wojnę z Iranem. Nie znalazłem informacji na ten temat. Być może są to plotki. Być może, nie wiem. Ja uważam, wiesz co, ale ja uważam, że to nie byłoby zbyt korzystne na przykład dla tych wszystkich muzułmańskich formacji, ze względu na to, że one zdają sobie doskonale sprawę z tego, że gdyby Izrael wygrał i gdyby Ameryka wygrała, to tak naprawdę tamte formacje
czy to szyickie, czy sunnickie, one znalazłyby się w bardzo złym położeniu i mają za dużo do stracenia. Ja uważam, że nie sądzę, żeby do czegoś takiego doszło, ale kto wie, może się zdziwię, nie? Teraz tak, kolejna rzecz, to o czym mówiłeś, wiesz, o tej pomocy, bo to takie było pytanie, jakie państwa albo jakie grupy mogą ewentualnie pomóc Iranowi. I ja uważam, bo tutaj bardzo słusznie zauważyłeś, bardzo dobrze powiedziałeś to, że Chiny szczególnie zgodnie z tą zasadą Konfucjusza, one będą czekały, aż woda przyniesie ciało ich wroga. Iran przy tym położeniu geograficznym będzie mógł się bronić praktycznie w nieskończoność, chyba mówię, że zostanie użyta broń masowego rażenia, czyli ta broń ABC, tak? Mhm. Czyli atomowa, biologiczna i chemiczna. Nie? Jeżeli coś takiego nie zostanie użyte, to Iran będzie mógł się bronić naprawdę bardzo, bardzo długo. Kolejną rzeczą jest to, otóż przeczytałem, nie wiem czy to na BBC, ale na pewno z formalnych źródeł, że tak naprawdę w Iranie pod tymi górami, pod tymi wszystkimi, pod tymi garbami, które oni tam mają, wzgórzami, oni posiadają całe miasteczka podziemne. Te miasteczka są całkowicie poza zasięgiem jakichkolwiek bomb, nawet i bomby atomowej. Dlatego, że one są naprawdę dość głęboko pod ziemią, no i tak zostały skonstruowane, tak zostały zaprojektowane, żeby wytrzymywały po prostu tego typu ataki. I jeżeli jest to prawdą, to oni będą w stanie przemieścić tam gigantyczną ilość i wojska, i ludności, i no, nazwijmy to materiału biologicznego, tak żeby przetrwać. Jestem przekonany również, że oni musieli zgromadzić tam ogromną ilość i amunicji, i żywności, tak żeby się utrzymać tam. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, dlatego że Chiny doskonale zdają sobie sprawę z tego, i to jest to, o czym ja mówiłem już w poprzednim odcinku, że słaba Ameryka oznacza większą strefę wpływów dla Chin. I dlatego Chiny za wszelką cenę będą starały się doprowadzić do stanu takiego, w którym Ameryka będzie po prostu osłabiała się na dwóch frontach. I Ukraina, i Iran. I ja uważam, że coś takiego po prostu jest jak najbardziej możliwe. Czy Rosja pomoże? To powiem szczerze, Rosja nie ma na razie możliwości, żeby pomóc. Rosja ma za dużo ma pracy po prostu w Ukrainie i z tego też powodu ja uważam, że no Rosja, mało prawdopodobne, żeby Rosja pomogła. Powiem szczerze. Chiny tak, dlatego że Chiny poszerzają swoją strefę wpływów. No to wiesz co, takie jest moje zdanie. Znaczy wiesz, ja nie mówię, żeby wiesz, Rosja oddała uzbrojenie, tak jak to Załęski chce oddawać, prawda? Uzbrojenie, bo mają nadwyżki uzbrojenia nagle, nie? Ale Rosja może pomóc w inny sposób. Rosja to jest potężny kraj, może udostępnić bazy na przykład, wiesz. Rosja może udostępnić bazy, w razie czego, nawet bazy do dywersji. To też jest bardzo w tym przypadku cenne. Natomiast tutaj mówisz, czy któreś z państw arabskich by stanęło muzułmańskich po stronie Izraela i że źle by na tym wyszli. No słuchaj, po której stronie opowiedzieć się muszą. Tak samo jak była wojna, załóżmy Irak-Iran, tak? No to ktoś się opowiadał po jednym stronie państwa arabskiego, po drugim stronie państwa arabskiego. No nie, no tutaj to byłby kosmiczny sojusz jakiegoś tam, wiesz, muzułmańskiego państwa z Izraelem. To byłby naprawdę egzotyczny sojusz, ale szczerze mówiąc, że widzisz, mnie to się czasami wydaje, że to jest taka sama sytuacja, jak ludzie w polityce pytają PiS czy Kaczyńskiego, czy on by wziął do współpracy Brauna, tak? I nagle, wiesz, Kaczyński się zarzeka, że nigdy w życiu. Guzik z pętelką. Jak po wyborach zostaną rozdane karty i będzie brakowało iluś głosów, to tam będzie przeważała arytmetyka, tak?
Tam będzie przeważała arytmetyka, będzie podkupywanie, niepodkupywanie, ściąganie i się wejdzie. Już nie takie kosmiczne, wiesz, już nie takie kosmiczne mariaże były w Sejmie i nie takie egzotyczne. Także No tak, Artur, ale one nie przetrwały zbyt długo, także wiesz, to też tutaj trzeba powiedzieć sobie, że no były, bo były, no ale no tak, ale jedno wiesz, głosowanie i jeżeli bye będzie bye, nie? potrzeba, jeżeli będzie potrzeba, to różnie w tych kwestiach może być, bo tutaj jest tylko pytanie bardziej, czy w tym przypadku, dajmy na to, by wciągnięto, załóżmy, Polskę, no bo z tego, co niedawno przekazano, to się okazało, że na terenie Polski Stany Zjednoczone miały w bazach pociski, które były skierowane podobno w kierunku Iranu. No i jeżeli one by zostały odpalone z terenu Polski, to automatycznie Polska by była w to tak samo wciągnięta, no nie? Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o czymś takim. Na ile są to plotki, na ile jest to prawda, no to jest to bardzo dziwne. Jedno jest pewne, powiem ci, że my chyba niecały miesiąc temu, no jakoś jak żeśmy rozmawiali na temat Wenezueli, prawda? I ja tobie dowcipnie powiedziałem właśnie wtedy, że wiesz, no w styczniu zaatakował Wenezuelę, Trump w lutym, w zasadzie pod koniec ostatniego dnia lutego, Iran, no to kogo planujemy w marcu? Ale widzisz, prawda jest taka, że Trump atakuje te państwa, które mają dostęp do ropy naftowej, tak? Ewidentnie. Ewidentnie. I do tego to są państwa, które gdzieś tam się kręcą wokół tego całego BRICS. No nie? Bo tu chodzi o tego dolara, tak naprawdę. Dokładnie tak. Ja dlatego uważam, że to jest, wiesz, to leży zarówno w interesie Ameryki, USA, Stanów Zjednoczonych, jak i w interesie Izraela, dlatego że one za tym stoją. Te dwa państwa przede wszystkim stoją za tą całą machiną finansową, za tym systemem finansowym. I z tego też względu, no to jest po prostu, tak jak to zawsze się mówi, żadne imperium nie upada cicho. Rozpada się z hukiem i wciąga możliwie najwięcej ludzi, najwięcej nacji w swój upadek tak, żeby, no po prostu jeżeli ktoś idzie na dno, ciągnie innych za sobą. I to jest dokładnie to, co dzieje się teraz. I Ameryka, no niestety, ale traci tą pozycję. Ameryka, tak jak mówiliśmy dokładnie, tak jak mówisz, jakiś miesiąc temu na którymś z naszych spotkań, w interesie Ameryki leżałoby rozpętanie potężnego globalnego konfliktu, w którym Ameryka tak naprawdę stoi trochę na uboczu. No i po prostu zarabia, nie dość, że zarabia na broni, to jeszcze prowadzi wojnę, a ponieważ prowadzi tą wojnę, to tak naprawdę wrzuca sobie to wszystko w koszta i jeszcze może na tym nieźle zarobić. I to jest Ameryka. I ja widzę, że Amerykanie w ten sposób robią. Ja tutaj, Artur, jeszcze chciałem skomentować jedną rzecz. To jest to, co wicepremier Radosław Sikorski powiedział, tak, że on ewakuuje Polaków z Izraela i z Jordanii. No, ciekawe to jest, naprawdę. Ja tak zastanawiam się, wiecie, ilu z tych Polaków, których on tam ewakuuje, mówi tak naprawdę po polsku, wiesz? To jest druga sprawa, bo ci, co już mieli się ewakuować, Sławku, to oni już się ewakuowali. Powiedzieli, że rząd w ogóle im w życiu nie pomógł. Absolutnie. Dokładnie. I teraz nagle wojna wybuchła 28 lutego, a tydzień później jest robiona, wiesz, jest robiona kwestia w postaci, wiesz, Ewakuacji, tak? tak, że ewakuacji, jak już wszyscy, co mieli być ewakuowani, są ewakuowani, a teraz ewakuujemy Polaków z tego państwa, gdzie tam masa ludzi ma podwójne obywatelstwa, tak? Dokładnie. Bo teraz pytanie, czy my ewakuujemy Polaków, czy my ewakuujemy kogoś z polskim obywatelstwem? No. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. To jest dlatego właśnie zadałem to pytanie, bo ja mówię tutaj znowu, Wojciech Sumliński z Ewą Kurek, no oni mówili o tym, że ostatnio na potęgę przyznaje się obywatelstwa właśnie. To za czasów Komorowskiego Izrael. ogólnie Tak, przyznawano na potęgę, jak świeże bułeczki rozdawano. tak, dokładnie. A jeśli chodzi o tą koalicję, tak jak ty mówiłeś, Brauna z Kaczyńskim, ja uważam, że do czegoś takiego nie może dojść, ale to jest moje zdanie ze względu na to, że dr Grzegorz Braun jest zbyt mocno zakotwiczony w sprawach propolskich, ale prawdziwie propolskich,
takiej skrajnej prawicy, Tak. i to proszę nie zrozumieć mnie źle, dlatego że ja całym sercem popieram tego człowieka. Ja uważam, że on robi bardzo dobrą robotę. Jednakże Kaczyński i cały PiS już pokazał, z czego są zrobieni i gdzie mają Polskę i gdzie leży centrum ich interesów. Mhm. I dlatego uważam, że no mało prawdopodobne, żeby oni się połączyli. A jeżeli by się połączyli, to ja uważam, że PiS rozwaliłby partię Brauna. Także- Tak, bo to na Tak. tym, słuchaj, pamiętajmy o tym, że zawsze jakakolwiek przystawka jest dodawana, czy to przystawka Tuska, czy Kaczyńskiego, ona ginie. Ona Tak. ginie. To doskonale wiemy, bo to ma na celu, bo zaczyna się przystawka, potem zaczyna się podkupywanie ludzi, żeby oni przechodzili do tej partii i zaczynają się tego typu jakieś machloje robione. Ale Dokładnie. zobacz, czy nie wydaje się tobie, że Zachód demonizuje Iran głównie dlatego, że Iran sprzeciwia się dominacji Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie? Jak ci się wydaje? Ja mogę się oprzeć tutaj o opinię tych Irańczyków, którzy przyjechali do Anglii. Oni są wielce niezadowoleni z tego, co się w Iranie dzieje No i tak. z irańskiego rządu. Czy są oni proangielscy czy proamerykańscy? Tego nie mogę jednoznacznie określić. Jednakże oni mówią, że opresja, ten opresyjny rząd irański naprawdę bardzo mocno daje w kość. Mhm. I to, co stało się, tak, czyli no, wprowadzenie tych ajatollahów tam chyba w 79, roku, tak? bo to wtedy się Tak. przegięło pałę. W 79 Dokładnie. obalono Szacha Pachlawiego Tak. zaczęto robić, wiesz, wystarczy zobaczyć zdjęcia Rząd- Iranek z 79 Dokładnie o to na chodzi. plaży, To jest to, a do czego ja obecnie, nie? dążę. Tak, to jest to, do czego ja dążę właśnie. No to nic dziwnego, że oni po prostu są wielce niezadowoleni z tego, nie? Czy demonizuje się Iran? Ja uważam, ale to tak czysto z punktu widzenia politycznego, że Iran byłby przeciwwagą, i to potężną przeciwwagą dla tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i przede wszystkim dla Izraela. I dlatego Izrael zdaje sobie sprawę, że to jest zagrożenie i to jest śmiertelne zagrożenie dla Izraela. I z tego też względu no, po prostu zrobił wszystko, żeby wciągnąć w tę wojnę Amerykę, czy Stany Zjednoczone, nie Amerykę, Stany Zjednoczone. No i Stany Zjednoczone dały się wciągnąć. To, o czym mówiłeś, że tam było dużo kontrowersji i ludzie byli zbulwersowani odnośnie tego, że co tam się wypowiadał ten chyba Rubio, jeśli się nie mylę, odnośnie tego, że oni tak naprawdę, nie pamiętam dokładnie, co on powiedział, ale powiedział w tym tonie, że oni wiedzieli o tym, ale dali się wciągnąć, zainicjowali, dlatego że tak czy inaczej no, Izrael mógłby zostać zaatakowany, albo tam jakieś bazy wojskowe, które są na Bliskim Wschodzie, byłyby zaatakowane i dlatego oni uprzedzili ten atak, tak? No, a pamiętajmy jeszcze, dlatego że to jest paradoks tej sytuacji, może nie paradoks, to jest, ja muszę powiedzieć, paranoiczna sytuacja. Donald Trump ubiega się o pokojową Nagrodę Nobla, tak? I rozpętuje wojnę za wojną. To jest po prostu dla mnie jest niepojęte. Jest to taka hipokryzja, jest to coś, są to kryminalne działania po prostu. Wiesz, no to jest ciekawe, bo pierwsza kadencja Donalda Trumpa to był jedyny prezydent, za którego kadencji nie było żadnej wojny. Pierwsza kadencja, chodzi mi. No to chyba musi nadgonić to. No to w tej chwili Do chyba tego- ewidentnie nadgania. Wiesz, te stosunki, powiedzmy sobie, irańsko-amerykańskie i te relacje między USA a Iranem są, tak naprawdę one są napięte od czasów tej rewolucji irańskiej z 79 roku, która w ogóle ona obaliła tego prozachodniego Szacha Pachlawiego i doprowadziła do powstania islamskiej republiki. To jest też ciekawe. No i wiesz, w mojej ocenie z tej perspektywy geopolitycznej, tak bym to powiedział, to Iran jest naprawdę kluczowym graczem w tym regionie Bliskiego Wschodu, no bo on kontroluje te ważne szlaki transportu ropy i gazu i ma bardzo duże wpływy, czy to w Iraku, czy w Syrii, czy w Libanie i
część w ogóle analityków uważa, że konflikt ten ma głównie taki silny wymiar i strategiczny, ale też przede wszystkim i ideologiczny. To jest tego typu. Natomiast tutaj to, co powiedziałeś, że tak jak oni mówią, że oni uprzedzili atak ewentualny Iranu, no to wiesz, wojna prewencyjna, no to teraz pytanie, czy Rosja ma prawo zaatakować Polskę, skoro Polska się przeciwko Rosji zbroi, nie? No Tak, wiesz, no, dokładnie. no to jest na tej samej Dokładnie tak. zasadzie po prostu. Takie absurdy prewencyjne, no nie? Wolno mi ukarać kogoś za coś, co jeszcze nie ktoś zrobił, jeszcze tak. nie zrobił. Tak, No. nie. Ja wiem, że w Ameryce istnieje takie prawo. Ja pamiętam w latach 60. oni wprowadzili coś takiego, że tam jakiś policjant, nie pamiętam też jakie miasto było, ale obserwował trójkę mężczyzn, młodych mężczyzn, którzy po prostu dziwnie się zachowywali i interweniował, pomimo tego, że nie miał prawa do tego, interweniował i okazało się, że oni rzeczywiście szykowali się do obrabowania jakiegoś tam sklepu i wprowadzono takie prawo, że no, można rzeczywiście prewencyjnie coś tam zrobić i ja widzę, że USA teraz rozprzestrzenia to prawo na cały świat. No, ale znowu z drugiej strony, jeżeli widzimy, Słuchaj, że ktoś podchodzi do nas z nożem, ostatni raz tak, taka prewencyjna wojna, no mamy to prawo chyba się była. bronić, nie? No, z drugiej strony, ostatni raz taka prewencyjna wojna to chyba była w 1941 roku, 22 czerwca. Operacja Barbarossa, jak Niemcy najechali na Rosję, bo gdyby nie najechali na Rosję, to Rosja miała Niemcy 2 tygodnie później zaatakować, no nie? I te plany zostały potem odtajnione, więc Niemcy musiały najechać na Rosję, żeby uprzedzić Stalina po prostu przed tą kwestią, jak potem odtajniono to wszystko. No ale wiesz, no to już są kwestie bardziej takie, powiedzmy sobie, moralne, czy ten. A jak ci się wydaje, czy ten ewentualny atak Izraela na Iran mógłby wywołać trzecią wojnę światową? Znaczy, trzecia wojna światowa mi się wydaje, że już jest w toku, szczerze mówiąc. No ale czy to może jeszcze Ryzyko bardziej rośnie. eskalować? Ryzyko rośnie. Moim zdaniem ryzyko rośnie i to bardzo. Jeżeli ja miałbym przewidywać, prognozować, to ja uważam, że coś takiego jest coraz bardziej prawdopodobne. Zaworem bezpieczeństwa są tutaj Chiny i one mają bardzo dużo do powiedzenia i jeżeli one się nie włączą, to nie dojdzie do czegoś takiego. Natomiast jeżeli Ameryka osłabnie i osłabi się poprzez te wszystkie wojny, a ja obawiam się, że istnieje bardzo realne ryzyko czegoś takiego scenariusza, jeżeli Ameryka osłabi się bardzo, bardzo mocno do tego stopnia, że zachęci to Chiny do ataku, no to obawiam się, że tak, że trzecia wojna będzie nieunikniona. Powiem ci tak, ja roztoczę teraz scenariusz, mówię, to są spekulacje i to jest moja opinia. Ameryka wciąga się w tą wojnę w Iranie, znacznie nie doszacowała możliwości Iranu, zresztą to już się dzieje, przeszacowała swoje możliwości i niestety, ale wyprztyka się z amunicji w dość szybkim czasie. Z tego też względu ta wojna będzie eskalowała i oni zaczną ponosić coraz większe ofiary tam. Z tego tytułu, ponieważ oni nie będą mogli nadążać z produkcją broni i amunicji, to może zachęcić Chiny do eskalacji na pewno na Pacyfiku i do przejmowania siłowego Tajwanu. Wszystkich, proszę? Tajwanu. To nie tylko Tajwanu, ale wszystkich szlaków morskich handlowych. I jeżeli Chiny przejmą to i przejmą bazy na Pacyfiku, albo przynajmniej, jeżeli nawet o ile nie przejmą, jeżeli założą swoje bazy na Pacyfiku, znacznie dalej niż tylko wszystkie te wyspy, jak na przykład Indonezja, tylko jeszcze dalej, jeżeli po prostu założą te bazy i zaczną kontrolować te wszystkie drogi morskie, to ja uważam, że wtedy ryzyko będzie około, nie chcę mówić procent, ale będzie bardzo, bardzo wysokie ze względu na to, że nie oszukujmy się, ale państwa BRICS dążą do tego, żeby zdobyć dominację ekonomiczną nad światem. Co mogłoby powstrzymać państwa BRICS od tego?
Ano to, że na przykład z dnia na dzień okazuje się, że cała ta waluta i wszystkie rezerwy walutowe, które są, one po prostu nie mają żadnego pokrycia i system finansowy się wali i to upada z hukiem, no i wtedy po prostu nie ma o co walczyć, nie? Mhm. To tylko po prostu, jeśli chodzi o to, żeby nie dopuścić do III wojny światowej, to ja uważam, że coś takiego mogłoby się, Mhm. wydarzyć, nie? Mhm. A jeśli chodzi o ryzyko, ja uważam, że ono rośnie i to bardzo mocno. A jak ty myślisz? Znaczy ja ci powiem coś takiego, że właśnie widzisz, z jednej strony Stany Zjednoczone biorą dzięki właśnie zbrojeniom, są w stanie utrzymać tego dolara, żeby po prostu ten Jeszcze. dolar, jeszcze tego dolara, ale tutaj no trafiłeś w czuły punkt. Oni będą się brali, bo Stany Zjednoczone są mistrzem w rozpętywaniu konfliktów, ale nie na swoim terenie. Tak? Dokładnie. I w tym przypadku teraz, jeżeli Stany Zjednoczone rozbujają to wszystko, no to może być problem, bo oni będą się sami z amunicji wypychać. Pytanie, jak, znaczy też pamiętajmy o tym, że w mojej ocenie NATO upadnie. Już na przykład najlepszym sabotażem, jeśli chodzi o NATO, była decyzja lewackiego rządu Hiszpanii, tak? Kiedy ogólnie Stany Zjednoczone poprosiły Hiszpanię o to, żeby Hiszpania udostępniła pewne bazy, czy dostępy do pewnych baz, żeby można było przeprowadzić atak, no i Hiszpania to zasabotowała. Pomijam fakt, że Hiszpania ma doświadczenie, co to znaczy zwalczanie terroryzmu, bo przecież tam był atak w metrze w Madrycie, no nie? Terrorystyczny przez islam. No, a mimo tego Hiszpania się z tego po prostu wyłamała. Tak to powiedzmy sobie szczerze. I teraz pytanie, jeżeli ogólnie Stany Zjednoczone, pamiętajmy, że będą traciły i amunicję i wszystko, i czy nie będzie tak, że będą chciały pociągnąć za sobą to całe NATO, tak? Pociągnąć to całe NATO, bo się znowu biednych Polaków wciąga w to, a Polacy Słuszna najlepsi... uwaga. A Polacy najlepsi sojusznicy Amerykanów już tam polecą, bo Nawrocki już tam się użala nad tymi ofiarami amerykańskimi. No i jeżeli zaczniemy ciągnąć całe NATO, nazwijmy to, do tego konfliktu irańskiego, no to pytanie, które można by sobie postawić, jak w tym przypadku zachowa się Turcja, która jest w tym NATO, tak? I czy faktycznie NATO będzie chciało iść i umierać za Iran? To jest podstawowe takie pytanie, no bo pamiętajmy o tym, że Amerykanie nie będą tacy głupi, żeby swoich ludzi tylko wysyłać na rzeź. Oni bardzo dobrze chcą wysyłać na rzeź, ale nie do końca swoich ludzi i nie do końca na swoim terenie, nie? Tak, ale zwróć uwagę, Arturze, że Wielka Brytania ostatnio nie zgodziła się na uczestniczenie w atakach na Iran. Oni udostępnili swoje bazy na Cyprze, Tak. ale oni nie zgodzili się i nie przyłączyli się do tej operacji wojskowej, co ja uważam jest bardzo słuszne. Ja podpisuję się obiema rękami pod tym, dlatego że to nie jest wojna angielska, to jest wojna po prostu izraelsko-amerykańsko-irańska i to te państwa podjęły jakąś tam decyzję i to one muszą ponieść konsekwencje, czy to będzie zwycięstwo, czy to będzie porażka, one muszą ponieść konsekwencje. Także no tutaj trzeba zwrócić też uwagę, że po II wojnie światowej no widzimy, że rzeczywiście niektóre państwa zmieniają już podejście do pewnych rzeczy. Ja czytałem też reportaż taki fajny, gdzie Donald Trump wyrażał się w takim tonie, że jest bardzo rozczarowany postawą Starmera, że on nie przyłączył się do tej wojny, do tej operacji. No a muszę powiedzieć, że ja uważam, że bardzo słusznie Anglia robi, nie? Musimy pamiętać, co się działo podczas tego kryzysu sueskiego. Wtedy tak naprawdę Anglia straciła już całkiem dominację nad tym kanałem. No i wiadomo, dostała kopniaka w tyłek od Ameryki, nie? Także wiesz, no, tutaj nie można się spodziewać niczego innego. Tak jak powiedziałem, tak długo,
Jak Ameryka będzie się osłabiała i będzie pchała się po prostu nie wiem, z jakąś w ogień, bez żadnej ochrony, i no to tak długo się poparzy i inne państwa po prostu wykorzystają to, dlatego że tak jak to wszyscy mówią, ci, którzy znają się i na polityce, i na tych układach, no świat nie lubi próżni. Mhm. Na pewno jeżeli ktoś straci strefę wpływów w jednym miejscu, no to pojawi się ktoś, kto przejmie tą strefę i tak samo stanie się tutaj. Ja uważam, że Ameryka robi coś takiego, że w krótkim okresie czasu będzie mogła w jakiś sposób podreperować swój fundusz, czy tam swoją ekonomię, ale w dłuższym rozrachunku oni stracą praktycznie wszystko. Może nie od razu to się stanie, ale stracą wszystko. I ja już to widzę, powiem No, szczerze. Nie? ja ci jeszcze jedną rzecz powiem bardzo prostą. Zobacz, myśmy w poprzednim odcinku rozmawiali na temat tych pieniędzy z safe, nie? Na przykład. I pewna rzecz, która mi przyszła do głowy, bo na przykład doskonale wiemy, że najbardziej strzeżonym państwem jest Izrael. Dlaczego? Dlatego, że Izrael posiada tą kopułę antyrakietową, tak? Tak. No. Chciałbym przypomnieć tylko, że w całej Unii Europejskiej tylko jedno państwo również posiada taką kopułę antyrakietową. Tym państwem są Niemcy. I teraz... Wiesz co? I teraz Mów, tylko mów. pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli mielibyśmy rzekomo dostać te pieniądze z SAFE, a mamy je wykorzystać w obrębie Unii Europejskiej, to nie bylibyśmy w stanie takiej kopuły zamówić, bo Unia Europejska czegoś takiego nie robi. Ale wiesz, jest kilka takich krytycznych punktów, które mogłyby ten konflikt jeszcze bardziej rozbujać. Jeden już został zrobiony. Zabito przywódcę Iranu. To jest kwestia już bardzo bym powiedział ostra, ale teraz jeżeli Izrael się pokusi o coś Ostra i honorowa przede wszystkim, szczególnie dla muzułmanów. tak. I teraz jeżeli na przykład założymy, że Iran jest o krok od zdobycia broni atomowej, no to Izrael może spróbować zniszczyć te ośrodki, gdzie ta broń atomowa w Iranie jest. Czyli chodzi mi tutaj o Natanz i na Fordo, tak? To są dwa takie ośrodki, gdzie jest kwestia produkcji tej broni atomowej. Jeżeli Irak by zaatakował te dwa ośrodki, no to byłby to czerwony alarm dla Iranu i na pewno wywołałoby to odwet. To jest w mojej ocenie, bo takich punktów jest wiele, tak? Takich punktów jest wiele i wiele tych punktów, tych granic zostało już przekroczonych. Zmasowany atak na przykład Iranu na miasta Izraela, załóżmy, czy zabicie przywódcy Iranu, czy zamknięcie cieśniny Ormus, tak? No, to są takie punkty, które dokręcają śrubę, żeby ten konflikt stał się jeszcze bardziej rozdmuchany, powiedzmy sobie szczerze, nie? Wiesz co, Arturze, ja ci powiem, przepraszam, ale ja ci powiem, ja mam jeszcze inny pomysł na to, ale to porozmawiamy prywatnie, dlatego że ten pomysł, ja tak śledziłem pewne rzeczy i on mi się, powiem ci, wydaje tak nieprawdopodobny, że aż boję się o nim mówić, ale no dobra, wiesz co powiem. Ja widzę to też taki scenariusz, że może dojść do czegoś takiego, że ta wojna rozbuja się tak bardzo, a wraz z wojną w Ukrainie i zagrożeniem dla Polski, cała Europa stanie się dla Izraela tak niebezpieczna, że oni będą musieli uciekać do USA. I to w większości będą musieli przemieścić ten materiał biologiczny do USA, dlatego że nie będzie dla nich bezpiecznej przystani na pewno w Europie i na Bliskim Wschodzie. No i ja uważam, że jeżeli do czegoś takiego dojdzie, no to wtedy, ja mówię jeżeli i o ile do czegoś takiego dojdzie, to wtedy możemy się spodziewać ruchu ze strony i Rosji, i Chin, dlatego że to będzie oznaczało, że Ameryka, no niestety, ale jest już na tyle słaba, że całkowicie nie daje sobie rady na Bliskim Wschodzie. I pomimo tych wszystkich przechwałek Trumpa, wiemy, że on jest bardzo dobry w chwaleniu się, tak? W ciągu jednej doby miał zakończyć wojnę w Ukrainie, tak? No ta doba u niego trwa, no
ponad rok, tak? Mhm. Czy ile? Także wiemy, że po prostu no, to, co on mówi, to jest no, słowa na wiatr. Mhm. Po prostu facet chyba stracił kontakt z bazą, ale w każdym razie ja uważam, że no, do czegoś takiego też może dojść. Ale wiesz co, to jest mało prawdopodobne, tylko tak luźno rzucam. Mhm. Słuchaj, Arturze, powoli my rozmawiamy już chyba koło godziny. No właśnie, nie? chciałem Także ja nie powiedzieć, chcę że my przeciągać, nie? sobie około Mhm. godziny rozmawiamy, to może w tym miejscu utniemy sobie naszą dyskusję. My ciekawi jesteśmy waszych koncepcji, wrzucajcie tutaj w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli wrzucicie, jak wam się wydaje, jaki może być dalszy przebieg tego konfliktu, bo my to nagrywamy w czwartek, no to będzie puszczone w niedzielę, więc ten konflikt może się jeszcze rozbujać w międzyczasie. Jeszcze dużo rzeczy może się wydarzyć, więc o których my nie wiemy, tak? Więc ciekawi jesteśmy waszych komentarzy. Oczywiście lajkujcie, rozsyłajcie. Im nas więcej, tym więcej pomysłów będzie w głowie. Dzięki ogromne, Sławku, za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiamy serdecznie i do następnego razu. Dziękuję bardzo Tobie, Arturze, dziękuję widzom, do następnego razu.